Dobra, dzisiaj finiszujemy. Musimy przelecieć całe auto od początku do końca. Zobaczyć, co jeszcze tutaj brakuje, co trzeba przyszlifować, co trzeba dospawać, gdzie jakaś, nie wiem, tu widziałem na przykład jakaś dziurka jest, można zaspawać, tu wyszlifować po ostatnim spawaniu i tak dalej, i tak dalej. Wstawić jakieś te tam brakujące elementy, pitu, tereferę, wyszlifować podłogę w bagolu, pozaspawać dziurki, zdjąć z obrotnicy tył, obspawać ten pas tylny, wyszlifować, zrobić kieszeń. Tyle. Nie brzmi to jakoś źle, więc działamy. Dobra, pierwsza rzecz do uzupełnienia. Tutaj powinna być śrubka, żeby przykręcić błotnik wspawana w to. Tak jak z tej strony. Tutaj widać. Więc ją przyłapiemy od spodu nakrętkę, żeby po prostu było potem gdzie przyłapać błotnik. Dobra, pierwsza rzecz zrobiona. Już można przykręcić błotnik. Teraz sobie założę z przodu może lampy i mocowania do lamp, żeby sprawdzić, czy tam nie są żadne gwinty poukręcane czy coś. To jest dobry pomysł. Dobra, tu idzie to mocowanko. Ono tu się przykręca. Już sprawdziłem, ten gwint na dole jest w porządku. Z drugiej strony tak samo jest ok. I tu jeszcze po środku jest taki wspornik. Go nie będzie, bo będzie szedł intercooler. A, to jest chyba na większą śrubę po prostu. Tutaj idzie taki wspornik od tego do tego. Ale no przez to, że tu będzie w tym miejscu intercooler, no to wiadomo, go wyrzucamy i będziemy robić jakiś custom. Zaraz gdzieś tu, o, tu mi spadło drugie mocowanie. O, tylko tutaj mam ukręcone śruby w tym, ale to potem się tym zajmiemy. To tak przychodzi. Pyk. Tutaj chyba do tego się lampę przykręca, tak jak pamiętam. No a lampę oprócz tego mocuje się tutaj te dwa górne. Wszystko jest ok. Tutaj z boku. I chyba jeszcze gdzieś na dole. O, jeszcze tam. To sprawdzimy, czy tamten gwint jest w porządku. A, jeszcze tutaj. Musimy sprawdzić. I to będzie ten. Tutaj jest wszystko ok. Tutaj... O, wchodzi czy nie? Też jest ok. Tutaj też jakieś inne gwinty, nie wiadomo dlaczego. Też są ok. Tu wygląda, jakby z tej strony nie miało być żadnych problemów. Tutaj z góry są. Tu jest. Wszystko jest na miejscu. Dobra, super. To furę mamy dotąd skończoną. Jeszcze będę potem wiercił tam otwory na rury do intercoolera, ale muszę najpierw kupić otwornicę. Tak samo będę wiercił w kielichach te dziury do przewodów hamulcowych, bo z tej strony też komuś się zapomniało, kto spawał ten kielich, i trzeba będzie to ogarnąć, żeby było jak zrobić hamulce. Też tam otworów nad kolu brakuje na górze, gdzie wiązka przechodzi tak jak z tej strony, więc to też będzie trzeba zrobić, ale to tak jak wspomniałem wcześniej, otwornicą. Dobra, czyli powiedzmy, że dotąd jest ok. Obczajamy co dalej. Dobra, to musimy oszlifować. Tych dziur chyba nie będę łatał, bo no jak będzie trzeba coś zamontować, to spoko, żeby było. Już nie są bardzo podziurawione te kielichy. Jest trochę takich miejsc. No ale bez przesady, aż taki clean look nie będzie. Przynajmniej nie wiem, będzie gdzie zamocować potem jakiegoś kasztanka czy coś. To musimy zeszlifować. To musimy zeszlifować od tych tulejek, które od góry obspawywałem. Tutaj musimy zrobić mocowanie do przewodu hamulcowego. Tak jak jest tutaj, albo tutaj. Nie jestem pewien. Chyba to jest od przewodu hamulcowego. Do tego oryginalnie idzie taka blaszka, że tak odchodzi. Nie wiem, gdzieś ją tam mam. Ale ja będę projektował taką, żeby to mocowanie przesunąć w to miejsce. Żeby też nie kolidowało ewentualnie z kołem przy skręcie.
to musimy oszlifować. Tu widzę jakaś śruba jest. Tu też widzę jakaś śruba, ale tu nie ma jej. Więc to trzeba zeszlifować. Tam trzeba wykręcić. Dobra, i chyba wszystko z komory. Tak jak patrzę. Dobra, poza tymi otworami do zrobienia, to dotąd samochód jest gotowy. Ok, teraz muszę wrócić do tego vloga, w którym to mierzyłem na drugiej budzie, w którym miejscu to w ogóle ma być przyspawane, bo nie mam pojęcia. Także zwy zaraz pomierzymy. Ok, omocowanko siedzi na miejscu, tutaj wszystko ładnie. Tutaj musiałem trochę przywyklepać, bo u mnie jakby ten fragment ściany grodziowej też jest stawiany. No i trzeba było to trochę dopasować, więc tu się taka wniotka trochę zrobiła, no ale z grubsza pasowało. Także kolejny etap zamknięty. Teraz patrzę, że tu są takie mocowania nieodkręcone, trzeba to odkręcić, żeby tam wypiaskować to dobrze. Z tej strony nie mamy nic do roboty. Tutaj musimy śrubkę wykręcić. Już dałem nakrętkę, bo od błotnika jest urwana. Z drugiej strony chyba to samo. Tak, z tej strony też jest urwana. Trzeba na to nakręcić nakrętkę, napawać ją i wykręcić. A co to dalej jest? A, po prostu farba. Dobra, git. Z jednej strony wyszło. Dobra, tutaj nie poradziłem sobie z tą śrubą, musiałem rozwiercić. Tutaj się da kontrę i będzie też ok. Ok. Czyli samochód mamy już, kurczę, dotąd gotowy. Chyba teraz obspawam progi całe, bo są punktowo połapane, a wolałbym to chociaż tak jak tutaj nawet trochę zacząłem jakimiś paseczkami, żeby to było jednak solidniejsze. Tutaj też już wcześniej trochę poprawiłem, także pociągniemy te progi do końca, zeszlifujemy je i działamy już z tyłem. Dobra, nie było lekko, ale już mam cały próg spawany liniowo, oszlifowany. Tutaj oczywiście troszeczkę szpachli przyjdzie, bo ten próg wystaje trochę bardziej, no ale to się ogarnie. Teraz przechodzę na drugą stronę. Ok, drugi prożek obspawany, obszlifowany. Teraz tutaj mam takie jeszcze mocowanka do odkręcenia. No i w zasadzie wóz dotąd jest skończony. Dzisiaj już spadam, jutro przyjeżdżam walczyć z tą podłogą w bagolu, z tym pasem tylnym i z kieszenią. Kurde, blacharka jest skończona. Już prawie. Tutaj tak się zastanawiam, że ta blacha jest taka pofalowana, przez to, że nieumiejętnie ktoś ją spawywał, czytaj ja. Ale stwierdziłem, że w sumie cały ten bagażnik razem tutaj z, no tak, z tym pasem tylnym, myślę, sobie opierdzielę kobrą i ta kobra trochę to zrówna, trochę przykryje, a też taka strukturka w bagażniku to akurat też myślę, że na plus, no bo taka transportowa część, no to akurat wszystko będzie w takiej strukturce, więc myślę, że będzie gitarka. Jutro kupię też tę otwornicę. Tu chcę sobie zrobić otwór, żeby przewody paliwowe z baku poprowadzić tutaj. Tu pod podłogą w bagażniku zrobić taką zabudowę na swillpota i tak dalej. I potem powrót tego przewodu dalej, żeby sobie szedł tam. Także no tutaj ten baranek myślę, że będzie git, jeżeli tu będą takie rzeczy techniczne bardziej. Będzie gitarka. Dobra.
Odkręcam te śrubki i spadam dzisiaj. Dobra, mamy kolejny dzień. Dzisiaj zrobiłem zakupki. Jak widzicie, można już się spodziewać wkrótce lakierowania. Jest folia. Jest kombinezon, proszę bardzo, nawet jakiś japoński, nie? Ma chińskie znaczki, to na pewno made in Japan. Grubsza folia na podłogę, żeby nie poniszczyć. Kupiłem końcówki do migomatu 0,6, bo wcześniej na 0,8 jak używałem tego drutu, to tak średnio to działało. No i kupiłem zestaw otwornic. 35 mm z przodu będzie i 68. Jak chciałem je kupić oddzielnie, to wychodziły 100. Tutaj cały taki zestaw za 100 tej samej firmy. Więc myślę, że do blachy powinien być ok. To teoretycznie powinna być od dolotu. Zaraz zobaczymy, jak to siedzi. Patrzyłem, przepustnica w 1.8 turbo ma chyba po zewnętrznej 65 mm. 65 czy 56? No nieważne. Ważne, że mniejsze niż te 68 mm. Także powinien dolot tutaj wejść. Też patrzyłem tam średnicę rur, więc jakby chciałbym ten otwór w taki sam sposób przenieść na drugą stronę, żeby były symetryczne, żeby to ładnie wyglądało. Więc zaraz to sobie jakoś odrysujemy. Elegancko będzie. Co jeszcze wymierzę, gdzie dokładnie, odrysuję tutaj i wiercimy. Jednak cofam, jakieś zjebane kupiłem te otwornice, ledwo co to w ogóle wycięło, musiałem tam diaksem trochę podkończyć, dlatego to takie poszarpane wyszło. Ale to jeszcze czymś weźmiemy, oszlifujemy troszeczkę, chociaż nie jest źle i tak tutaj będzie szła taka uszczelka gumowa dookoła, żeby jakby nie tarło jej rury o ten. Ogólnie całkiem ok wyszło. Teraz tu muszę zrobić otwory. Dobra, z tym małym otworem akurat elegancko poszło, bezproblemowo. Może tam trochę za szybko tu wierciłem, dlatego. Ten mały jest od ABS-u, ja nie będę tu miał ABS-u. Się zastanawiam, wiercić czy nie wiercić. To jest najmniejsza, jaką mam i ona jest mniej więcej takiej wielkości jak ta większa, a tutaj jest mniejsza. Wiercić, nie wiercić, wiercić, nie wiercić. A chrzanić to kolejna dziura, którą błoto będzie do komory się dostawać. A tu i tak nic nie będzie. No i siemano z Bagola. Teraz wiercimy dziurę pod instalację LPG. Tutaj też zajebiście poszło. To widocznie tamta duża po prostu była jakaś felerna, a tymi małymi zajebiście wierci. 30 sekund, nawet mniej i wywiercone. I dobra. Chyba teraz spawamy te wzmocnienia, które tu zostały do wspawania. Dobra, wózeczek przymierzony. Tutaj trzeba zrobić miejsce, bo ta część wystaje. Potem pewnie tutaj będzie trzeba zrobić miejsce i tutaj. No ale zobaczymy, najpierw tam wyklepię. Dobra, wózeczek na miejscu.
na specjalistycznych tulejach dynamicznych, ale też będzie docelowo tak przy samej budzie, dlatego było trzeba sklepać tutaj pod to mocowanie. Tutaj trzeba było sklepać w tym miejscu. No i tutaj oczywiście w tym miejscu, bo ten wózek ma dużo wyższy ten łuk. Także cała podłoga tutaj solidnie została wyklepana. No i z drugiej strony to samo. I wózeczek z S15 siedzi na miejscu. Dobra, fura zdjęta z obrotnicy. Teraz sobie podziałam z tą podłogą w bagażniku. No i też założony zderzak, żeby przymierzyć kieszeń. Okej, podłoga ogarnięta, ponapawana, poszlifowana. Blaszki są wstawione na miejsce, także można już bak przykręcić. Została kieszeń i pastylny do ogarnięcia, ale to już w poniedziałek. Dobiję sobie gazu, ogarniemy to, ogarniemy te pierdółki na pasie, ale no myślałem, że dzisiaj skończę, ale trochę się dzisiaj obijałem, ale też nie chcę siedzieć do późna. Dzisiaj jakoś chłodno jest. Także widzimy się w poniedziałek. Dobra, wszyscy lokalni Indianie mówią, że dzisiaj jest dobry dzień na to, żeby skończyć blacharkę. Słońce świeci, cieplutko jest, bardzo fajnie. Idealna pogoda, żeby dać to do piaskowania. Że zasuwamy. Dobra, przygotowałem sobie szablonik. Tutaj jest jedno delikatne zagięcie po linii w tym miejscu i od tego 7 cm w dół się zaczyna to wytłuczenie, które przechodzi ze zderzaka. Tutaj zderzak nie jest przykręcony, bo nie mam takich odpowiednich śrubek, ale to wszystko tutaj jakby się zgrywa z tym na zderzaku. Zrobiłem sobie szablon od tej strony, no i musimy go zrobić w sumie w odbiciu lustrzanym, czyli to, co jest narysowane z tej strony, w zasadzie powinno być z tej, no ale to sobie wytnę taki fragment z blachy, na nim odrysuję te linie, powyginam to i będzie git już na tamtą stronę. Dobra, to już mamy dogięte wstępnie. Troszkę można pomęczyć, żeby było ładniejsze, ale teraz się zajmiemy tym przetłoczeniem. Ok, wstępnie dopasowane. Muszę tutaj od góry trochę przyciąć, bo tutaj ten fragment jest dłuższy niż z tamtej strony troszeczkę. Tutaj przetłoczenie się praktycznie zgrywa, trochę jeszcze to trzeba tam podklepać pod spodem, bo nie dochodzi. Tak to się prezentuje, jak na razie.
Tu się jeszcze przyszlifuje na koniec. I tak samo tutaj będzie ten do wewnętrzne zagięcie, potem będę wspawywał. I narożnik się zeszlifuje, żeby była ładna krawędź wyoblona, tak jak tutaj. Dobra, lepiej teraz to. Nawet się udało ładnie pospawać, tam tylko końcówka mi się trochę zaczęła przepalać blacha, bo była duża szpara między blachami, ale tu gdzie była do czoła to się zajebiście pospawało. Szlifuję to, obrabiamy wszystko dookoła i koniec tego dobrego. Cyk, tu na wiercę podpunktowe, tu obspawam po całej tej, potem narożnik się zeszlifuje i pyk. I siup. Teraz jeszcze tylko ten rancik i kieszeń jest skończona. Tudum. Trochę mało nagrywam, bo robię takiego speedruna, ale kieszonka siedzi na miejscu, przyszlifowana. W miarę git wyszła, tam może nie jest perfekcyjna, no ale i tak tutaj będzie nachodził zderzak albo spacy, albo cokolwiek, więc jest ok. I mamy 99% blacharki za sobą. Zostało tylko naprawić to i wyjeżdżamy do piaskowania. Posprzątam tu trochę i się przeniosę na tył. Ok, przymierzyłem zderzaczek. Nawet to pasuje jako tako. Tutaj jeszcze to trzeba dociągnąć śrubką na dole, mi się śrubki skończyły. Ta szczelina będzie mniejsza i trochę bardziej dojdzie. Czym tu nie przykręcony jest w ogóle. Ale no kształt się zgadza. Tu jeszcze oczywiście trochę szpachlą się wyprowadzi, ale bez dramatu mam wrażenie. Superka jest. Tam, blacharka skończona. Kurwa, w końcu. Wszystko się trzyma kupy w miarę. Zajebiście. Ja pierdolę, ile tu było roboty. Tutaj bardzo mi się podoba, jak ta podłoga wyszła. Naprawdę dałem z siebie wszystko. Zawieszenie jest. Wrzucam na obrotnicę z powrotem auto. I robimy wyjazd do piaskowania. Już ostatni look w takim stylu z rzeki. Już mam nadzieję, że następnym razem zobaczymy ją w podkładzie całą. Zajebiście. Może nie wszystko wyszło tak, jak powinno być zgodnie ze sztuką, ale jak na pierwszą blacharkę w życiu i jakość driftową, to uważam, że i tak jest zajebiście. Także w końcu składanko. Już małymi kroczkami będzie zaczynać przypominać samochód. Jaram się strasznie.
Dobra, buda gotowa do wyjazdu, czekamy na Andrzeja. Śmiesznie, że kupiłem tą karoserię tylko po to, żeby przyspieszyć sobie robotę, bo gotowa po blacharce była, wiadomo, tam super wszystko porobione, tam do dokończenia delikatnie. I myślałem, że wezmę z tamtej czerwonej wszystkie rzeczy, przerzucę do tej, tylko tą najpierw polakieruję i tak dalej, i tak dalej. No ale jak widać minął, kurde, ponad rok. Teraz można powiedzieć, że blacharka jest skończona, poprawiona, czyli w sumie wszystko, co było robione, no może oprócz tej podłużnicy nieszczęsnej, to zostało wycięte i wstawione na nowo, czyli podłoga w bagażniku, kieszenie tylne, plus jeszcze te mocowania dorobione, pas przedni. No kupa roboty była, ale fajnie, bo sobie obspawałem całą karoserię. Jest na pewno dużo lepiej niż to było. No i teraz możemy działać już dalej. W końcu możemy składać auto. Także leci teraz na piaskowanie. Po piaskowaniu lakierujemy epoksydem. No i zobaczymy potem, co dalej. Ale chciałbym jak najszybciej zrobić zabezpieczenie podwozia, polakierować środek. Karoserię na razie na spokojnie nie chcę lakierować, bo chcę, żeby było trochę cieplej, żeby były lepsze warunki. Będę to tutaj najprawdopodobniej lakierował. Więc nie chciałbym, żeby tutaj się coś nie tak zrobiło. Niech ten epoksyd sobie wyschnie porządnie przez jakiś czas, żeby było potem, żeby potem nie było problemów. Też jeszcze teraz w międzyczasie musimy dokończyć zawieszenie. Belkę przód przerobić, zawieszenie tylne też poogarniać. Te wszystkie tematy, które tam planowałem, dać do proszkowego. No i potem już tylko składanie i driftowanie.